Zamieszkałem nad Wisłą. Było to możliwe dzięki kilku wspaniałym osobom, nie dzięki pieniądzom. Się czasem w życiu zdarza, że trafia się na dobrych ludzi. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać życie nad Wisłą, ale wbrew temu, czego możecie się spodziewać, nie będę mówił o życiu ludzi nad Wisłą, czy tym bardziej o swoim, choć żyje się tutaj doskonale. Chciałbym Wam pokazać dzikie życie nad dziką Wisłą. Mam szczęście mieszkać w miejscu idealnym. 5 km powyżej tego miejsca z dna Wisły pobierany jest piasek. Ogromna maszyna burczy, hałasuje i zaburza tamtejszy fragment koryta. Są tam też ostrogi brzegowe. 5 km w dół, znów nowiutkie ostrogi. Nie wiem, dlaczego ktoś chce tak bardzo zawęzić Wisłę, zniszczyć jej ekosystem, spowodować, że będzie bardziej niebezpieczna przy wezbraniach i mniej odporna na suszę. Zachwycam się tym, co mam tutaj u siebie. A mam tutaj naprawdę dużo. Obrazki, które Wam pokażę, nagrałem jednego wieczoru na łaszę, którą mam szczęście widzieć z okna. Sieweczki. W środkowym odcinku Wisły występują ich dwa gatunki. Rzeczna i obrożna. Ta druga, znacznie rzadsza, zagrożona wyginięciem w Polsce. Bardzo się cieszę, że mogę je obserwować. Gniazdują na takich właśnie łachach w korycie jak ta. Płaskich, ledwo wynurzonych nad nurt, z niewielką dawką roślinności, albo i bez niej. Podobnie jak rybitwy, białoczelne i rzeczne. Kilometr od domu mam ich kolonię lęgową i staram się podziwiać je z bezpiecznej odległości przez teleobiektyw lub lunetę z innej łachy, tak żeby nie wchodzić im z butami w życie. Na tej łaszy, na której nagrywałem ten film, gniazd nie ma, przynajmniej rybit. Sieweczek może już teraz są, wtedy kiedy film nagrywałem nie było. Było to kilka dni po wynurzeniu się łachy po wezbraniu w maju. Teraz znowu mamy lekkie wezbranie i po wodowskazach mogłoby się wydawać, że łachy zostaną zalane. Ale na szczęście najbliższy wodowskaz położony jest w miejscu, gdzie Wisła jest nieco węższa, a przez to stan wody w niej zmienia się bardziej dynamicznie niż tutaj, gdzie koryto ma szerokość 600 metrów. Rybitwy białoczelne to jedne z moich ulubionych ptaków. Jestem w stanie godzinami obserwować ich niezwykłe akrobacje w locie, polowania na ryby oraz rytuały godowe. Wspaniałe ptaki. Poza tym łachę odwiedzają też gatunki, wydawałoby się, niezwiązane bezpośrednio z rzeką. Gołębie grzywacze bywają na niej w dużych stadach. Czajki, jaskółki, dymówki i oknówki zbierają tutaj materiał do budowy gniazd. Gniazdują u sąsiadów na domach obok. Czapla siwa. Rzeczny klasyk. Spójrzcie tylko, jak wspaniale się otrząsa.
Cieszę się z każdego takiego mikrowidoku, który dany jest mi obserwować. Dzięki temu, że rzeka jest tutaj dzika. W okolicy domu mam też norę zimorodka, ale ja go akurat nie nagrywałem. Teraz płynę sprawdzić, jak mają się rybitwy, bo woda wzbiera. Ostatnio widziałem ich nielotne młode na łachach. Mam nadzieję, że woda nie wzbierze na tyle, żeby je zmyło, albo że są już na tyle duże, że będą latać, ale obawiam się, że wszystko to będzie bardzo mocno na granicy. Zniszczona retencja i uregulowane rzeki w Karpatach objawiają się potem wezbraniami i w środkowej Wiśle. Fala wezbraniowa, choć spłaszczona, może narobić szkody w ekosystemach dużo częściej niż miało to miejsce kiedyś. Ostrygojady. Te widuję rzadko. Razem z krwawodziobami gniazdują na łasze trochę bardziej oddalonej od mojego domu. Są i mewy siwe. Gatunek bardzo szybko wymierający w Polsce. Patrzcie, jak fantastycznie zdobywają pożywienie. Tańczą. Tupiąc, wypłaszają bezkręgowce z dna ledwo zalanej łachy, żeby je zjeść. To gatunek również gniazdujący na odkrytych łachach. Nieco bardziej zarośniętych trzyma się na przykład brodziec piskliwy. Brodźców też tutaj nie brakuje. Codziennie obserwuję też na łasze wieczorem parę bobrów. Oczywiście nie budują tutaj tam, tylko kopią nory w brzegach. Codziennie wieczorem przez parę godzin czyszczą się, przesiadując na jakiejś łasze, na przykład nad tej pod domem. Tymczasem teraz na łachach robi się już jesiennie. Do gniazdujących, wychowujących jeszcze pisklęta rybitw i mew dołączają migrujące żurawie i gęgawy. Oraz siewkowce, takie jak na przykład kwokacze. Robi się niezwykle ciekawie jesiennie, choć mamy dopiero lipiec. Ale taka to w przyrodzie kolej rzeczy. Wracają te ptaki, które na przykład nie przystąpiły w tym roku do lęgu. Albo te, które odbyły lęgi bardzo wcześnie. Wolna, pełna dzikich ptaków Wisła to kwintesencja wolności także dla mnie. Woda ma dzisiaj temperaturę ponad 28,5 stopnia Celsjusza. To bardzo ciepło. Jedynie 2-3 stopnie chłodniej niż temperatura powietrza. Mimo to wspaniale jest się w niej schłodzić. Dzięki temu, że Wisła jest tutaj dzika, pozbawiona regulacji, można się w niej bezpiecznie kąpać. W przeciwieństwie do tego, co na przykład w Krakowie czy w Warszawie. Duże miasta zostały pozbawione naszej najpiękniejszej rzeki. Trzeba jej szukać poza nimi. I to właśnie czynię.